Witajcie na moim kanale. Nazywam się Joanna Kaczmarzyk i zapraszam Was do mojego świata malowanego drutami. Pokażę Wam dzisiaj, jak wykonać takie oto proste mitenki z kciukiem w bardzo łatwy, prosty wzór, ponadczasowy. Tak wyglądają one na mojej dłoni. Zobaczcie. Tutaj jest kciuk. Będziemy dodawać oczka, żeby zbudować ten kciuk. Tutaj oczywiście jest wierzchnia strona dłoni, tutaj jest spodnia. Jest jeden szef z boku, ponieważ postanowiłam, że będziemy dziergać jak najprościej. Jeżeli macie ochotę, możecie dziergać oczywiście na okrągło i wtedy nie będzie szwu, ale ja postanowiłam, że ponieważ na kanale są różne osoby i nie każdemu udaje się łatwo dziergać na okrągło, są nawet przy kominach problemy, gdzie jakby ta długość żyłki jest adekwatna do komina, a tutaj przy mitynkach, przy dzierganiu na okrągło jest to troszeczkę utrudnione. Oczywiście da się wszystko zrobić, więc jeżeli ktoś ma ochotę, nie dzierga na okrągło. Ale ja postanowiłam, że będę dziergać z jednym szwem, tak żeby każdy, naprawdę każdy mógł to wydziergać jak najszybciej, jak najprościej, bez żadnych tam komplikacji. Także dobra, nie przedłużając, pokażę Wam, co powinniśmy do tego użyć. Ja mam tutaj włóczkę 100% alpaki. Tej włóczki pomierzyłam specjalnie dla Was. Jest 50 gram, ale metrów jest 69, czyli 69 metrów, ponieważ ona jest taka ładna, fajna, zobaczcie tutaj grubsza, puszysta, wobec czego kupując jakąkolwiek włóczkę musicie sobie uwzględnić, popatrzeć ile tam w młotku jest metrów, tak żeby Wam starczyło, ale myślę, że w większości właśnie starczy. Do tego użyję druty numer 5, druty nie muszą być na żyłce. Tak, bo nie będziemy dziergać na okrągło, więc mogą być bez żyłki, ale tutaj rozmiar 5. Dodatkowo fajnie by było mieć jeszcze jakiś dodatkowy drucik, żeby później zdjąć tutaj te oczka, które będziemy mieli na kciuku. I do tego oczywiście nożyczki i igłę do zszywania. Igiełkę do zszycia. Dobra, odłożę sobie tu. Zapomniałam. Możecie też użyć znacznika rzędu, to ułatwi Wam pracę. Ale nie będzie to aż takie konieczne. No ale żeby wszystko się zgadzało. Teraz tak. Oczywiście, ponieważ tutaj musicie sobie uwzględnić Wasz obwód nadgarstka. Ale ta włóczka się dość rozciąga, poza tym przy użytkowaniu też jeszcze się troszeczkę rozciągnie, ale zobaczcie, jak ja ją tutaj włożę, jeszcze mam sporo luzu. Także nabierając oczka uwzględnijcie sobie właśnie jaki macie nadgarstek, żeby na przykład nie był za wąskie. Ja nabiorę 31 oczek. Nabieram standardowo, ale ponieważ wiem, że ciągle przybywa osób na kanale, może być to dla nich też jakaś nowość, więc chcę, żeby to było krok po kroku. Biorę sobie kawałek nitki, ciągam, tutaj mam nitkę wiodącą do kłębka, wkładam tu drut, przez palec wskazujący przez kciuk przeciągam tą nitkę i odwracam do strony wewnętrznej i przez oczko z kciuka i nitkę z palca wskazującego i zaciskam. Tutaj było pierwsze oczko, tu już mamy drugie i zostało nam 29 oczek. Tak. Po nabraniu 31 oczek będziemy przerabiać ściegiem ściągaczowym jedno oczko prawe, jedno oczko lewe przez 8 rzędów. I teraz tak, są różne techniki, ale ponieważ będziemy zszywać i chcemy, żeby ten szew był jak najmniej widoczny przy tutaj naszym boku, dobrze jest przerabiać pierwsze oczko, oczko brzygowe sobie tak samo. Czyli mamy tutaj oczko brzygowe i przerabiamy je na prawo. Pamiętajcie, że ponieważ jest to oczko brzygowe, możemy je nie wliczać do ściegu ściągaczowego i znowu tutaj mieć oczko
prawe, a później lewe. Myślę, że większość osób już umie przerabiać ściągacz, tak? Więc chyba nie ma co się za bardzo rozwodzić. No ale jeszcze raz może w zwolnionym tempie. Przy oczku prawym nitka wiodąca jest z tyłu. Wiodąca, czyli ta, która, zobaczcie, wiedzie do kłębka. I drut prawy wchodzi w środek oczka na drucie lewym. Zabiera nitkę, która jest z tyłu. Przeciągamy i ściągamy. Natomiast oczko lewe, nitka wiodąca jest z przodu drutu lewego i drut prawy wchodzi w środek oczka na drucie lewym, zabiera tą nitkę, która jest z przodu, przeciąga przez to oczko i ściąga. I z tym właśnie ściegiem przerobimy sobie 8 rzędów do momentu, kiedy będziemy formować kciuk. Oczywiście to jest nasz mankiet naszej mitynki, wobec czego możemy na przykład mieć jeszcze krótszy, no myślę, że chyba nie, no albo dłuższy, to też zależy od Was. No to jest taki właśnie, myślę, że optymalna długość, ale zawsze sobie możecie ją uwzględnić do własnych potrzeb. Łączymy prawe, lewe, odwracamy na drugą stronę i dalej dziergamy prawe, lewe i te oczko brzegowe też przerabiamy na prawo. Wtedy ładny tu łańcuszek powstanie i będzie można łatwo zszywając w każde właśnie oczko z tego łańcuszka trafić igłą, czy też zależy, jak będziecie zszywać. Po przerobieniu 8 rzędów ściegiem ściągaczowym, jedno oczko prawe, jedno oczko lewe, teraz będziemy przerabiać ściegiem jerseyowym, czyli na stronie prawej będą to prawe oczka, a na stronie lewej będą to lewe oczka. Tylko tutaj będziemy też dodawać. I teraz na początek odliczamy 15 oczek, łącznie z tym brzegowym. Raz, dwa, trzy, przerabiając. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Czyli przerobiliśmy 15 oczek na prawo. I zaznaczamy sobie te oczko 16. Oczywiście nie musimy tego robić, no ale będziemy wiedzieć tutaj, że stąd zaczyna się kciuk. I teraz te oczko 16 przerabiamy 2 razy, czyli z jednego zrobimy 2. Najpierw wkładamy drut w środek, drut prawy w środek tego oczka na drucie lewym, przeciągamy nitkę, która była z tyłu, następnie nie ściągając, ten sam drut prawy przekładamy w to samo oczko, tylko od przodu. O, zobaczcie tutaj. I też ściągamy nitkę, która jest z tyłu i dopiero wtedy ściągamy i mamy 2 oczka w jednym. I następnie do końca rzędu przerabiamy 15 oczek też ściegiem jerseyowym. Też prawe oczka. Chodziło mi o to, że też prawymi oczkami. I teraz, kiedy już przerobiliśmy stronę prawą, gdzie wszystkie oczka mieliśmy na prawo, to odwracamy i mamy stronę lewą i na stronie lewej zawsze będą oczka przerabiane na lewo, nawet tym brzegowym, tak jak mówiłam, wobec czego nitka wiodąca jest z przodu i drut prawy przechodzi przez środek oczka na drucie lewym, zabiera nitkę, która jest z przodu drutu lewego, przeciąga i ściąga. Czyli na stronie prawej będą zawsze prawe oczka, a na stronie lewej będą zawsze lewe oczka. I teraz w trzecim rzędzie od ściągacza zaczniemy robić narzuty. Zaraz Wam pokażę. Mamy stronę prawą, trzeci rząd od ściągacza. Przerabiamy 15 oczek i to będzie nasz standard, czyli do narzutu będziemy mieli zawsze 15 oczek. I tu mi ułatwi
ten znacznik, bo będę widziała, gdzie się zatrzymać. O, jest 15. I teraz po przerobieniu 15 oczek, oczywiście na stronie prawej prawymi, to robimy narzut, czyli narzucamy nitkę na drut prawy. O, widzicie, tą nitkę wiodącą po prostu narzucamy na drut prawy. Następnie przerabiamy te 2 oczka wcześniej, które dodaliśmy i znów robimy narzut. I do końca rzędu znów mamy 15 oczek. Czyli teraz pokażę, jak przerobię. Strona lewa zawsze to są oczka lewe, nawet te narzucone. Natomiast strona prawa to jest, już rozciągam. Ach, jak ja nie lubię, jak drut tak szoruje. Czyli strona prawa jest tak. Mamy 15 oczek, tak, które przerabiamy standardowo na prawo. Później dodajemy, czyli narzucamy jedno oczko. Tutaj to oczko narzucamy. Następnie przerabiamy, tutaj w tym rzędzie, czyli trzecim odciągacza są to 2 oczka, ale w kolejnych rzędach to będzie wynikowa, bo zawsze tutaj z tych narzutów będziemy przerabiać dalej, bo w kolejnych rzędach też będziemy narzucać. Później mamy narzut i znów 15 oczek, czyli łatwo zapamiętać. 15 oczek przed narzutem i po tym tutaj przerobieniu trójkątu, po narzucie znów mamy 15 oczek. I teraz tych narzutów, tych właśnie narzutów powinniśmy zrobić w sumie 7. Czyli teraz ja przerobię stronę lewą. Lewa strona jest bez żadnego narzucania, czyli te narzuty są w co drugim rzędzie na stronie prawej. I one, zobaczcie, one tworzą tu, o, tak przerabialiśmy, zobaczcie, i one utworzą nam właśnie trójkąt i jednocześnie poszerzając właśnie tu obwód naszej mitynki i tworząc tutaj nasz kciuk. Tak, zobaczcie, o, tu są narzuty, o, bo ona jakby w ten sposób została wydziergana. Czyli tak. Narzuty są na stronie prawej i mamy 15 oczek przed narzutem i 15 oczek po narzucie. I zawsze to są właśnie 2 oczka, czyli 2 narzuty. Teraz to jeszcze raz pokażę. I teraz mamy 5. rząd od ściągacza, tak, nie licząc ściągacza. Przerabiamy 15 oczek, 15 i robimy narzut. I tutaj mamy wynikowo. Na początku mieliśmy 2 oczka przerabiać, tak? Teraz mamy 4, bo przecież we wcześniejszym rzędzie mieliśmy też narzuty. Czyli teraz przerabiamy 5 oczek, też na prawo oczywiście, tworząc ten trójkąt. I znowu jest narzut i później mamy 15 oczek do końca rzędu po tym narzucie, tak? Czyli mam nadzieję, że to jasne. Jest 7 takich narzutów, po jeden z tej i jeden z tej strony. I 15 oczek przed tym narzutem i 15 oczek po tym, a tutaj jest trójkąt i jest wynikowa, oczywiście przerabiana na prawo. Czyli po tych 7 narzutach, łącznie z tymi 2, co wcześniej dodaliśmy, powinniśmy mieć 16 dodatkowych oczek na drucie. Teraz mam ostatni rząd dodawania, czyli 7 dodawanie, 7 narzut. Jeszcze raz Wam to pokażę, czyli tak, 15 oczek. Później robimy narzut, czyli narzucamy nitkę. Następnie znów przerabiamy na prawo oczka, które były wcześniej narzucone i
jest tutaj w tym ostatnim rzędzie, powinno ich być 14. Zaraz policzymy. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok. I robimy znów narzut. 7, ostatni. Raz to robimy i 15 oczek do końca rzędu. Jeszcze Wam zaraz pokażę, jak przerabiamy na stronie lewej te narzuty, żeby nie powstały za duże oczka, bo nie chcemy, żeby nasz kciuk był jakiś, miał ażurek, tak? No to kto chce, to chce, kto nie chce, to nie chce. A jeszcze, żebyście sobie obrazowo zobaczyły. Zobaczcie, to jest, tak wygląda, jeżeli dziergamy jeszcze bez szycia, na płasko i powstał nam tutaj trójkąt. Natomiast przy zszyciu, po zszyciu już, tak będzie to się prezentowało, nie? Wyjdzie nam ten tutaj z tego właśnie trójkąta, z tego narzucanych oczek wyjdzie nam właśnie kciuk. I teraz zobaczcie, jak przerabiać te oczka narzucone, to znaczy jak ja przerabiam, żeby tutaj, zobaczcie, nie powstał za bardzo żadnej dziury przy tym naszych narzutach, tak? Żebyśmy później, jak mamy ten nasz, no zobaczcie też tutaj, jak mamy ten nasz kciuk, to żeby właśnie nie było jakichś tam przerw niepotrzebnych. I już Wam pokazuję. Doszłam do tego narzutu. Zobaczcie, tutaj mam narzut. O, tak, narzut jest. I teraz oczywiście przerabiam go na lewo, ale też wkładam, standardowo wkładam w każdy drut w środek oczka. W każde oczko wkładam drut w środek. I tak samo tutaj, tak? Czyli środek jakby ponieważ trudno to powiedzieć o środku, tak? Bo taki wisi, no to o, tutaj tak jakby podciągając tą przednią, tutaj z przodu, którą mamy nitkę. I tą nitkę z przodu wiodącą przeciągam, o, tak przez to oczko. I oczko jest w sumie, można powiedzieć, skręcone w tym momencie, ale jednocześnie nie ma tego tam właśnie otworu takiego dużego, którego nie chcemy. No bo jeżeli robimy na przykład jakiś ażur, to chcemy mieć większy otwór, tak, przy narzutach, więc przerabiamy troszeczkę inaczej. No a tutaj powiedzmy, że nie chcemy, więc jeszcze raz, tutaj mam ten drugi narzut, tak, on jest taki, o widzicie. No jakbyśmy tak się na upartego, to byłoby tak. No ale teraz tak trudno powiedzieć, gdzie ten drut sadzić to oczko. No to jakby biorąc tą nitkę, która tutaj jest z przodu tego drutu, o, tą. I tą nitkę podciągając i przeciągając nitkę, wiodącą, która jest z przodu też. Dobra, to jest chyba już jasne. Kończę ten rząd i przechodzimy do dalszej części. No i teraz mamy ten rząd, w którym będziemy odkładać oczka na drut dodatkowy. Przerabiamy 15 oczek. 2, 3, 4, 15. Doszliśmy do oczek, które dodawaliśmy z trójkąta i powinniśmy ich w sumie, łącznie z tym pierwszym oczkiem przerobionym podwójnie, mieć 16. I 16 oczek przekładamy na drut dodatkowy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16. Mamy 16. Odkładamy sobie z przodu i dalej przerabiamy. Zobaczcie. Te oczka, 15, które mieliśmy po tych oczkach narzuconych, te ostatnie, tak? O, widzicie? Te zostawiamy sobie tutaj, sobie będzie tak leżał.
a my będziemy przerabiać te następne 15 i musimy tutaj przerabiając, zaraz mi się, jest to oczko, jest, o, pierwsze oczko i tak ściągnąć tu mocno, żeby, zobaczcie, żeby doszło, tak, tutaj, żeby nie było przerwy między tymi 15 a tymi, co teraz będziemy przerabiać. Oczywiście przerabiamy je dalej na prawo, na stronie prawej, a na stronie lewej na lewo. I teraz cały czas będziemy przerabiać, zostawiając te oczka z drutu zapasowego i będziemy przerabiać te oczka 2 razy po 15, czyli 30 oczek. Będziemy przerabiać ściegiem jerseyowym przez 4 rzędy. I teraz od tego rzędu będą to 4 rzędy. Czyli teraz mamy pierwszy, od tego rzędu, gdzie łączyliśmy te 15. I już mam 4 rząd. Zobaczcie, cały czas sobie te tutaj wiszą, a my, zobaczcie, przerabiamy tutaj te 15 i 15, czyli w sumie 30 i tutaj ładnie, nie ma żadnej przerwy. Wszystko nam się dobrze układa. Czyli przerabiam teraz 4, ostatni rząd jerseyowy po połączeniu tych 2 oczek 15 przed i po naszym kciuku i zacznę na stronie lewej przerabiać ścieg ściągaczowy, o, właśnie ten tutaj, to zobaczcie, tu mamy, o, właśnie tutaj, teraz po złączeniu i tutaj góra, gdzie też mamy ścieg ściągaczowy, żeby nam się nitynka fajnie układała. Oczywiście to też możecie sobie uwzględnić do swoich tych, może Wam gdzie chcieli mieć wyższą, tak, dłuższą. No, to są, mówię, takie standardy, widziałyście jak na mojej dłoni wyglądały. Później jeszcze Wam podam konkretne wymiary, tak żeby wszystko było. I teraz mamy ścieg ściągaczowy, czyli standardowo będziemy mieli oczko prawe i oczko lewe i zaczynamy ten ścieg na stronie lewej, to znaczy ja zaczynam i 4 rzędy tym ściegiem sobie przerobię. Po przerobieniu 4 rzędów ściegiem ściągaczowym tak wygląda strona lewa i tak wygląda strona prawa. I teraz będziemy zamykać na stronie lewej przez przeciągnięcie i w zależności od tego, jakie oczko jest, albo przerabiając na prawo, albo na lewo. Czyli tak, pierwsze oczko ściągamy, następne oczko mam tutaj na prawo, więc przerabiamy je na prawo i przeciągamy przez to oczko wcześniejsze. Tutaj mamy oczko przerobione wcześniej na lewo, więc też przerabiamy je na lewo i przeciągamy przez to oczko wcześniejsze. Tu na prawo, więc też na prawo i przeciągamy. O. I tak zamykamy wszystkie 30 oczek. Tak powstaje tutaj nasza góra, taki łańcuszek. Po przerobieniu ostatniego oczka obcinam troszkę dalej, żeby później ładnie można było zszyć. Przeciągam całą nitkę i teraz mamy te zostawione na drucie oczka, tak? Jest ich 16. I teraz tak, te 16 oczek też przerobimy sobie. Tutaj bierzemy nitkę idącą i przerobimy sobie w zależności od tego, bo tak, jest tak, że możecie od razu je tutaj wziąć, zamknąć i tutaj zszyć, nie? I wtedy jakby no praktycznie w ogóle Wam nie ochroni tego kciuka, tak? Ale możemy sobie przerobić kilka rzędów i na przykład powiedzmy, żeby to nie było za dużo, 3 rzędy i też zrobimy to ścieg ściągaczowy, czyli jedno oczko prawe, jedno oczko lewe. Hałasuje to.
O, czyli z tego drutu zapasowego przerobimy sobie ściegiem ściągaczowym raz oczko prawe, raz oczko lewe. Musiałam schować ten jeden drut, bo hałasował strasznie. No ale wiadomo, że tutaj jest zapasowy, więc w sumie mamy 3 w tym momencie w użytkowaniu. Dobra, no ale to taka ciekawostka. Czyli tak, możemy przerobić, możemy nie przerobić, od razu na przykład je zakończyć osobno. To już jak chcecie. No powiedzmy, ja tutaj przerobiłam sobie 3 rzędy ściegiem ściągaczowym. Tutaj odkładam już ten drut zapasowy. Biorę ten mój drut. Mam stronę lewą i przerabiam po prostu ściegiem ściągaczowym drugi rząd i jeszcze został mi jeden na stronie prawej i zamykać będziemy podobnie jak górę mitynek na stronie lewej w ten sam sposób. I prawa. Tak, czyli cały czas teraz pracuję nad kciukiem. Prawda, że proste? To jest po prostu czasami najtrudniej wpaść na najprostsze rozwiązania. No ale lepiej późno niż wcale. I po prostu z nich później sobie móc skorzystać, bo naprawdę no myślę, że już chyba prościej się nie da. No najprostsze mitynki są na moim kanale. Chyba jeden z pierwszych filmików, gdzie one nie miały kciuka, miały tylko zszycie, a te myślę, że są drugie w kolejce, jeżeli chodzi o prostotę wykonania. No bo mają ten kciuk, no ale praktycznie przez to, że je dodawaliśmy, to tak jakbyśmy praktycznie dzierkali je na prosto i no co tu się dużo oszukiwać, tylko przez dodawanie tych oczek nam się ten kciuk uformował. Dobra, ja teraz zamykam, tak samo jak górę mitynek zamykam ten kciuk. O, zamknęłam tutaj ostatnie oczko i też ucinam troszeczkę dalej. Przeciągam. O, wyciągam sobie, odkładam drut. O, i tak wygląda teraz nasza robótka. Tutaj mamy taką dziurę, tutaj mamy ten kciuk i tak o, tak to mniej więcej teraz wygląda. Odepnę sobie, już ten znacznik nie jest potrzebny. Można się bez niego też w sumie obyć. I teraz najpierw zszywamy ten tutaj kciuk. Czyli odwracamy sobie tą naszą robótkę na stronę lewą. Mamy tutaj naszą nitkę, która została nam z zakończenia. O, i tu po prostu sobie zszywamy. Po zszyciu, tak to tutaj wygląda. I teraz na stronę prawą go wywijamy. Zobaczcie, widzicie? On się fajnie tutaj już, o, tak tutaj wygląda. O, cały ten i zobaczcie, jak włożę sobie dłoń, o i kciuka, to mam tutaj, o, w ten sposób mam już kciuka gotowego. I teraz wystarczy zszyć tutaj, oczywiście na stronie lewej, zszywamy tak samo jak kciuka. Zszywała już dalej sama sobie porządnie tutaj, na spokojnie. A Wam pomierzę tą oczywiście, bo przecież ta jest taka sama, no kurczę, chyba mi wierzycie, jest taka sama. Pomierzę Wam tą. Jest tak ciekawa, że jest czy strona lewa, czy strona, znaczy czy spód, czy wierzch dłoni jest taki sam i sobie możecie oznaczyć później na przykład jakimś swoim też metką swoją, czy czymkolwiek. Można tutaj dla dziecka coś też wyszyć, dodać, czy możemy sobie tutaj też zrobić
tak jak w innych moich mitynkach. Zaraz Wam pokażę, zobaczcie różnicę. Nie wiem, czy ktoś kojarzy. A, nie na tą dłoń stawiam, bo nie pamiętam, gdzie jest ta druga. Znaczy, chodzi mi o to, że mam drugą, która już konkretnie jest, tak? Bo pamiętacie? Nie na moim kanale to tą mitynkę może kojarzy. I ona już ma konkretnie, tak, że tutaj jest wierzch lub spód dłoni, więc już nie można sobie założyć ją jakkolwiek, na którą, czy na prawą, czy na lewą, bo tutaj mamy wzór, tak, na wierzchu, a na spodzie nie. No i teraz zobaczcie różnicę, jeżeli chodzi też o ilość, oczywiście nie mówiąc o ilości włóczki, która poszła, no ale też, że o, ta jest, nie wiem, czy to widać, ta różowa jest dłuższa, ta szara jest krótsza. I tutaj nawet jeżeli chodzi o osłonę palców, tak, i osłonę kciuka nawet, bo tutaj w tej jest troszeczkę większa ta osłona, tutaj jest krótsza, tak, też zależy jak się ułoży na dłoni, także taka jest różnica. No i oczywiście tutaj poszło znacznie mniej wełenki. I pamiętajcie o tym, że chodzi o ilość metrów, tak? O, tutaj też to taka ciekawostka, jak ktoś chce, to na moim kanale jest, można znaleźć też taką dłuższą, bo ja na przykład też lubię dłuższą, żeby mi tutaj więcej chroniła, no ale mówię, potrzeba matką wynalazków, potrzeba było właśnie krótkiej, takiej uniwersalnej i taka powstała. Już mówię Wam wymiary. Tak, długość całkowita jest 16 cm. Tak, 15,5. To. Wiecie co, jak już raz się założę, a później zaraz zobaczę jeszcze to niezałożoną, bo zakłada 15, tak, 15,5, 15,5. Teraz tak, szerokość, tutaj gdzie jest nadgarstek, bez rozciągania, tak 10, 10 i 3. No wiadomo, że się rozciąga, wobec czego ja tutaj tak rozciągnę. To jest tak, no to widzicie, do 14, 13, 8. No ale on może jeszcze mocniej, no już nie będę tak rozciągać. Ale to jest, pamiętajcie, że to jest szerokość, no bo obwód nadgarstka, na przykład mój nadgarstek ma, teraz Wam powiem, ma 17. Obwód mojego nadgarstka ma 17, także naprawdę myślę, że to jest unisex, znaczy nie wiem, jakie macie Wy nadgarstki. No i tutaj jest też 10, tyle samo, 10,3, 10,5. No to wiecie, trzeba by tak naprawdę, no skupiajmy się, no 3, dobra, raz, 2, 3, tak? No ale to ok, no to jeżeli chodzi o wymiar, no widziałyście jak wygląda na dłoni. Ja się zabieram do zszycia tej drugiej, no i co? Życzę Wam miłego dziergania, nie zapomnijcie o subskrypcji, o komentarzach, lajkach, no i do miłego.